Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś podsumujemy to, co działo się w Europie w 2024. Jak zmienił się nasz kontynent, jak zmieniła się Unia Europejska, jak zmieniła się polityka i sytuacja społeczna w Europie. Za chwilę połączę się z moimi gośćmi, ale najpierw bardzo chciałbym podziękować wszystkim Państwu, którzy wspierali w 2024 Układ Otwarty. To było niezwykle ważne. Dzięki Wam ten program istnieje, jest niezależny i na pewno takim pozostanie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego zacnego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Tam można wesprzeć i tym samym stać się współtwórcą Układu Otwartego. Również serdecznie dziękuję wszystkim mecenasom, którzy wspierali Układ Otwarty w tym roku i jeśli wasza firma chciałaby zostać mecenasem w przyszłym, w 2025, zachęcam do bezpośredniego kontaktu ze mną. Tyle zapowiedzi, a teraz łączę się z gośćmi. A oto mecenasi Układu Otwartego. ChatLab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się Twojego biznesu, by wspomagać Twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Ecovoltis. Firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. A goście znakomici, Marcin Giełzak, Kacper Kita. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Koniec roku się zbliża. Co się stało z Europą w 2024? Tak, zacznijmy od syntetycznej oceny. Marcinie. No, wydaje się, że Kacper, dobra. Kacper się zgłosił. Wydaje mi się, że podstawowe, co się wydarzyło, jeśli chodzi o jakąś taką syntezę, to jest pogłębienie się niestabilności politycznej przede wszystkim, no ale także pewna niestabilność finansowa się tutaj zaczyna odzywać. No przede wszystkim jak popatrzymy sobie na dwa największe kraje europejskie, dwa największe kraje Unii Europejskiej, czyli Niemcy i Francję, no to tutaj w Niemczech upadł jeden rząd, we Francji upadły w tym roku dwa rządy, no jeżeli liczyć na początku dymisję premier Born, to nawet 3 rządy, mieliśmy aż 4 rządy w tym roku nad Sekwaną, więc no ewidentnie pokazuje to narastający problem w ogóle, moim zdaniem, od kilkunastu lat z taką dekompozycją, postępującym rozdrobnieniem europejskiej sceny politycznej i ten czas, w którym dwie wielkie rodziny, centroprawica i centrolewica, dominowały europejską scenę polityczną, na zmianę rządziła jedna albo druga opcja we w miarę komfortowy sposób, ewentualnie w koalicji. No powoli możemy po prostu odkładać na kartę historii. Bo znów jak popatrzymy sobie na wyniki w kolejnych wyborach, na przykład w Niemczech, no to jeszcze 30 lat temu Chadecja i socjaldemokracja razem miały ponad 70%. W ostatnich wyborach, które były ponad lata temu, pierwszy raz było to mniej niż 50%. A teraz w kolejnych wyborach będzie to jeszcze mniej, co więcej być może socjaldemokracja będzie poniżej AfD, ale także możemy mieć wręcz sytuację, w której nawet ta wielka koalicja nie będzie miała większości w Bundestagu. To też jest możliwe, prawda? I zarówno na prawicy mamy rozdrobnienie poprzez pojawianie się kolejnych partii narodowych, narodowo-populistycznych, antyimigranckich, eurosceptycznych, tożsamościowych, których liczba posłów i poparcie we wszystkich największych krajach rośnie. Z drugiej strony także na lewo od centrum mamy rozdrobnienie. Tak, pojawiają się różne silniejsze partie alternatywnej lewicy różnego rodzaju, w rodzaju ruchu Wagenknecht, Francja Niepokorna, Zieloni raz zyskują, raz tracą. W ostatnich latach raczej tracą, chociaż kiedyś to oni byli tą alternatywą wobec socjaldemokracji. Pojawiają się różne ruchy inne, konkurencyjne wobec dotychczasowych ugrupowań. Jednym słowem, wszędzie robi się bardziej rozdrobniona, bardziej zdekomponowana scena polityczna. No w Hiszpanii na przykład rząd się utrzymuje dzięki takiej bardzo rozdrobnionej koalicji małych partii od centrolewicy po lewą ścianę
łącznie z komunistami, ale także separatystów, tak? I to separatystów kilku różnych obediencji równocześnie. I też ten rząd już tak sobie funkcjonuje dłuższy czas, a wszyscy się do tego przyzwyczaili, a przecież Hiszpania przez 40 lat po upadku Franco była rządzona w miarę stabilny sposób, naprzemiennie właśnie przez chadeków i socjaldemokratów. Dzisiaj to prawie wszędzie odchodzi na dalszy plan. No, paradoksalnie Włochy są dzisiaj krajem z jakąś tam względną stabilnością polityczną, ale z drugiej strony jest to też kraj, który ma taki wysoki poziom zadłużenia i pewien poziom, powiedzmy, zależności od zewnętrznych czynników finansowych i politycznych, że też trudno tutaj mówić o wielkiej takiej długofalowej stabilności, długofalowej możliwości pełnej realizacji swojej polityki przez polityków wybranych w wyborach. No ja bym do tego dorzucił to, że kiedy mówimy o Europie, to trzeba też powiedzieć kilka słów o Unii Europejskiej. Według mnie doszliśmy do punktu, w którym Unię Europejską już po prostu trzeba wymyślić na nowo. Ona nie może dalej funkcjonować w tym paradygmacie, w którym funkcjonowała do tej pory. Z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że silnik francusko-niemiecki się zaciął. Zaciął się i na poziomie takim czysto wykonawczym, to o czym mówi Kacper, w sytuacji, w której rządy w tamtejszych krajach są niestabilne, no to przenoszą one tą niestabilność również na instytucje wspólnotowe, a jednocześnie nie ma nikogo, kto byłby w stanie przejąć po Francji i Niemczech ich obowiązki zarządcze. To opowiadanie, że na przykład ciężar władzy w Unii Europejskiej przenosi się na wschód, można jak zawsze włożyć między bajki. To kolosalna dysproporcja, jeżeli chodzi o siłę gospodarek, jeżeli chodzi o potencjał polityczny, militarny, technologiczny, każdy inny pomiędzy de facto kongregacją mikropaństw w Europie Środkowo-Wschodniej z dwoma w miarę dużymi państwami, czyli Polską i Rumunią, nie jest w stanie zastąpić samych tylko Niemiec, a co dopiero Niemiec i Francji. Nie ma też innych kandydatów. No, nie sądzę, że obudzimy się czy to jutro, czy za rok, czy za 10, czy za 100 lat w świecie, w którym Włochy albo Hiszpania będą się zasadzały na pozycję państw, które będą przewodzić kontynentowi. Tymczasem widzimy, jak przywództwo francusko-niemieckie wygląda. Natomiast nawet gdyby doszło do sytuacji, w której tam się sytuacja ustabilizuje, co przecież nie jest niemożliwe. W Niemczech chociażby jest możliwym do, powiedzmy, intelektualnie skonstruowania scenariusz, w którym władzę bierze CDU i podpiera się partnerami dalej na prawo od siebie. Jest także możliwe we Francji albo scenariusz tradycyjnie i typowo francuski, to znaczy w chwilach największych kryzysów pojawia się mąż opatrznościowy i naród rzuca mu się na szyję. Po prostu Bóg nie pozostawi najstarszej córy Kościoła samej sobie. Zawsze jakiś Karol Młot, Joanna d'Arc, Henryk IV, Napoleon, Clemenceau, de Gaulle się powtarza się pojawia. jako farsa. Słucham? Mówię, że historia często powtarza się jako farsa. Tak, natomiast ja dostrzegam pewną prawidłowość. Pan Bóg może wynagrodzić Francję za odbudowanie katedry. Tak, więc pojawia się, zauważyłem, że tam kryterium zasługi nie działa, to znaczy to nie jest tak, że dostali de Gaulle'a w rozliczeniu za lata 39-40. Natomiast pojawia się mąż opatrznościowy, natomiast ciężko jest przewidzieć, a tym bardziej spowodować pojawienie się męża opatrznościowego. No więc pozostaje drugi scenariusz, odbudowa tradycyjnych partii władzy. Moim zdaniem centroprawica może połączyć się z ruchem Macrona i stworzyć nową centroprawicę, jak to się mówi UMP 2.0, i partia socjalistyczna jest na drodze do przynajmniej odrodzenia się. Według mnie odmowa współpracy z Macronem też pokazuje, że mają zdrowe instynkta, nie chcą się skompromitować współpracą z prezydentem, który jest na tym etapie toksyczny, chcą przy następnym rozdaniu zagrać jeśli nie o całą pulę, to na pewno o większą pulę niż o to, żeby dostać parę ministerstw od obecnej głowy państwa. No i wtedy jest perspektywa wyjścia na prostą w tych obydwu krajach, natomiast problem jest bardziej strukturalny, to znaczy model integracji, który polega na tym, że mamy coraz więcej kompetencji skupionych w dłoniach przywódców dwóch największych państw, zawiódł nas wielokrotnie, będzie nas zawodził dalej. Myślę, że coraz więcej rządów, państw, społeczeństw dochodzi do tego samego wniosku. Podobnie jak
coraz trudniej nam uwierzyć w dość paradoksalną konstrukcję, że im większa i bardziej różnorodna Unia, tym bardziej musi być scentralizowana władza w niej. Wszystkie federacje działają dokładnie odwrotnie. Tymczasem tutaj słyszymy, że przyłączenie na przykład Bałkanów Zachodnich czy Ukrainy oznacza, że musi być więcej kompetencji oddanych Paryżowi i Berlinowi. No to jest najkrótsza droga do rozpadu Unii. Zatem, żeby Unia się nie rozpadła, trzeba będzie wymyślić na nowo jej formułę, no i jak sądzę, pojawią się dwie konkurencyjne wizje. Pojawi się wizja Komisji Europejskiej, pojawi się wizja europejskiego establishmentu, którzy powiedzą nam wyłącznie ściślejsza Unia, wyłącznie ucieczka do przodu. Więcej programów o charakterze de facto federalnym jest niezbędnych i będzie do tego jeszcze dokładana taka oferta, szczególnie dla opornych Europejczyków ze wschodu i Skandynawów, wypuśćcie nas na więcej integracji, a dostaniecie w rozliczeniu trochę armatohaubic, trochę myśliwców, trochę żołnierzy na wschodniej flance. I pojawi się druga, moim zdaniem, propozycja, zarówno utożsamiana z daleką lewicą, jak i daleką prawicą, powrót do konfederacji bardziej niż do ucieczka w przód do federacji i scenariusz, w którym środek ciężkości wróci do Rady, raczej niż do Komisji czy do Parlamentu Europejskiego. Być może wzmocniona zostanie rola prezydencji i gdzie Unia Europejska będzie taką federacją projektów raczej. To znaczy ktoś chce mieć euro, to ma, ktoś chce budować potencjał obronny, to buduje, ktoś chce uczestniczyć w tym czy w innym programie wymiany studenckiej, ściślejszej współpracy handlowej, to wszystko leży na stole, ale to są jednak suwerenne decyzje rządów państw i według mnie nie uciekniemy przed wyborem jednego lub drugiego scenariusza, bo obecny model mocarstwa dotacyjno-regulacyjnego i imperium bez państwa się wyczerpał. Mnie się wydaje, że twoja diagnoza sytuacji jest jak najbardziej, Marcin, właściwa, ale nie wierzę w to, że Europa jest w stanie wyjść z tego kryzysu. Bo żeby wybrać jeden z tych modeli, jakikolwiek on miałby nie być, to potrzeba silnego przywództwa. A to, o czym obaj mówiliście, to tak naprawdę sprowadza się do jednego. W Europie dzisiaj nie ma silnego przywództwa i na poziomie poszczególnych krajów, i na poziomie poszczególnych partii, i na poziomie europejskim. No, jedyną taką gwiazdą, która się wzmacnia, jest ulubienica Kacpra, Giorgia Meloni, no ale też bez przesady, no też nie jest jakimś gigantem europejskiej polityki. Poza tym we wszystkich krajach mamy potężny kryzys przywództwa, z Polską włącznie. I nie widzę żadnego zaczynu do tego, żeby jakaś nowa koncepcja mogła się urodzić, no bo ktoś by ją musiał wyraziście nie tylko przedstawić, bo przedstawić intelektualnie to te koncepcje powstaną, natomiast ktoś by musiał być w stanie je przeprowadzić i przekonać pozostałych graczy, a tu raczej moim zdaniem idzie coraz większe rozdrobnienie i podejrzewam, że Unia raczej będzie się usuwać. Jak ja sobie myślałem, przygotowując się do naszej rozmowy, co dla mnie z mojego punktu widzenia było największym wydarzeniem w Europie i to jest symbol tego, gdzie jest Europa, było zwycięstwo Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. To wydarzenie najbardziej wstrząsnęło Europą, zanim Trump przejął jeszcze władzę. To pokazuje, jak słaba jest dziś Europa, jak wszystko, co robimy, odnosi się do Europy, tak? Bo i bezpieczeństwo, i energetyka, Zielony Ład, wszystkie kwestie społeczne, to zwycięstwo Trumpa przeraziło w każdym razie, no, wszyscy o tym mówią i się wobec tego jakoś orientują, nie? Czy nie wiem, czy się z tym zgadzacie? Tak, a czy ja się z tym zgadzam i ja cały czas wracam do pytania bardzo stoickiego, filozoficznego, o naturę rzeczy. Tak? Zanim zaczniemy o czymś rozmawiać, to powiedzmy sobie, czym to jest w istocie, jaka jest tego natura. Co to jest Europa? Zadam pytanie, które zadał Bismarck Napoleonowi III, kiedy ten powiedział, Europa nie będzie tolerować okupacji Polski, prawda? Co to jest Europa, wasza wysokość? Zapytał Bismarck. No, co to jest? To jest fundamentalnie pojęcie geograficzne, które bywa pojęciem politycznym raz na jakiś czas, ale na pewno nim nie jest na co dzień. I kiedy użyłem tego określenia mocarstwo dotacyjno-regulacyjne, to może dopowiem, co mam na myśli. Trochę tak jest w życiu, że jak trzymamy młotek, to wszystko wygląda jak gwóźdź. Państwo, które ma potężną gospodarkę, uważa, że wszystko można załatwić
handlem i wszystko można załatwić dealowaniem. To był przykład Niemiec, prawda? Wandel durch Handel. Jak ktoś ma potężną gospodarkę, no to gra kartą gospodarczą. Jak ktoś ma wielką marynarkę wojenną, no to wszędzie szuka okazji do tego, żeby rozstrzygać losy świata na morzu i tak dalej. A co ma Unia Europejska? No Unia Europejska może dawać pieniądze lub nie dawać i tu mieliśmy przykład KPO, to jest potężny wpływ na potencjalnych partnerów, z którymi się rozmawia. Może przyjąć lub nie przyjąć do Unii Europejskiej. My wiemy, jak wygląda poczekalnia. Ona wygląda tak, że są starsi bracia w europejskiej wierze, którzy mogą pouczać, strofować, mówić co wolno, co nie wolno. No i są ci, którzy muszą im ustępować, no bo inaczej nie wejdą do Unii Europejskiej. Zresztą tworzy najgorsze możliwe nawyki myślowe potem po stronie tych przyjmujących, bo oni już nigdy nie są w stanie potem przystosować się do tego, że to nie jest tak, że kuzyni z prowincji wpadli na weekend, to jest tak, że oni się wprowadzili na stałe i oni teraz współrządzą tym domem. I wreszcie ten wątek regulacyjny, no skoro mamy wielki rynek, w którym jest prawie 500 miliarda ludzi, no i możemy regulować, no to sobie wyobrażamy, że powiemy Amerykanom, że powiemy Chińczykom, że powiemy Brazylijczykom i wszystkim innym, słuchajcie, jeżeli wy chcecie na naszym rynku cokolwiek sprzedawać, no to musicie podlegać naszym regulacjom i to jest broń, którą my trzymamy w ręku, mamy ją przyłożoną wam do skroni. No bo te dwa instrumenty mają, to tymi dwoma grają. Kiedy one się okazują być niewystarczające, a mam takie świeże doświadczenie spędzenia kilku dni na takiej wizycie studyjnej dla polskich dziennikarzy w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, w Radzie Europejskiej, gdzie ilekroć rozmawialiśmy z tymi urzędnikami europejskimi różnej narodowości, o różnych poglądach, ale no, będących, to powiem, w sercu tej maszynerii europejskiej, to na każdą wątpliwość, którą podnosiliśmy, że coś nie działa, że coś budzi opór społeczny, słyszeliśmy zawsze jedną odpowiedź. No bo kluczem jest implementacja. Pomysł jest dobry, jest źle zaimplementowany. Albo pomysł jest dobry, ale krajowi politycy. Czasami mówili lokalni politycy, ale gryźli się w język i mówili krajowi. Krajowi politycy źle wprowadzają to w życie, ewentualnie krajowi politycy mają taką tendencję do tego, że wszystko co dobre to przypisują sobie, a wszystko co złe zrzucają na Unię Europejską. To tak samo jak urzędnicy Unii Europejskiej, tylko odwrotnie. Tak, że tu nie potrzeba korekty, tu nie potrzeba zmiany wizji, perspektywy czy programu, tu tak naprawdę potrzeba efektywniejszej implementacji. No, jak spojrzymy na historię, to dostrzegam cały szereg takich ustrojów, reżimów, koncepcji, których autorzy i których włodarze dochodzili do wniosku, że zamysł jest dobry, tylko błędy i wypaczenia się pojawiły po drodze. Jak tylko wyeliminujemy te błędy i wypaczenia, to będzie w porządku. No to prowadzi oczywiście do katastrofy. Zatem plus druga sprawa, istnieje według mnie kompletnie przeszacowana wśród polityków europejskich wizja tego, że jest jakiś europejski demos i że ludzie się silnie z tą Unią Europejską utożsamiają. To było prawdą fundamentalnie na wschodzie, gdzie Unia Europejska była bramą do głęboko rozumianej, najgłębiej rozumianej, cywilizacyjnie rozumianej europeizacji. Natomiast to wrażenie oczywiście słabnie z każdą kolejną dekadą, kiedy rzeczy, które jeszcze dla nie wiem, pokolenia naszych rodziców były czymś niesamowitym, dla nas już są normalnością. I bardzo ciężko jest zbudować jakiś europatriotyzm wokół regulacji, wokół urzędów, czy wokół haseł, sloganów. I Unia Europejska de facto w chwili obecnej jest takim imperium bez państwa, które swoje władztwo rozciąga, zauważmy, nie nad określonym terytorium tak naprawdę, tylko nad korpusem praw. Więc ciężko być patriotą acquis communautaire Unii Europejskiej. A to też sprawia, że dużo silniejszy jest wątek kalkulacji. To, o czym mówią politycy, których się określa mianem populistycznych, tak? Czy nam się opłaca dokładać do tego czy do tamtego. Otóż to, że te głosy są silne na Zachodzie jest oczywiste, no bo oni do tego dokładają od dłuższego czasu. Jedynie
dawali się do tej pory przekonywać politykom, którzy mogli im to wykazać na liczbach, że to się per saldo na koniec dnia opłaca. Prawda? Każdy przytomny niemiecki polityk, przedsiębiorca, analityk przecież natychmiast wykaże, tak, my więcej wpłacamy do budżetu Unii, ale korzyści, które wyciągamy z Unii, są nieporównywalnie większe. No ale im dalej w las zauważam, tym słabiej te argumenty empiryczne działają, a tym silniej działają argumenty tożsamościowe. Tymczasem, powtarzam, nie ma według mnie silnej tożsamości unijno-europejskiej. A druga sprawa, te głosy zaczęły się też odzywać u nas, zaczęły się odzywać w Polsce i to także będzie działało moim zdaniem rozkładowo na Unię. To znaczy ten czy inny projekt, ten czy inny program nie będzie już oceniany z perspektywy tego, czy on się przyczynia do wielkiego dzieła budowy Europy, tylko będzie dużo bardziej oceniany z perspektywy to, ile za każde euro mamy. No i wtedy jesteśmy po prostu na euro targowisku. Znowu nie da się z targowiska zrobić wielkiego podmiotu światowej geopolityki. Kacprze, twoja kolej. Czy zgadzasz się i z tą moją oceną, i z tym, o czym mówił Marcin? Zacząłbym od tego, że jak pytamy, czym jest Europa, no to tutaj rzeczywiście Meloni ładnie powiedziała, że Europa jest soprattutto una civilizazione. Europa jest przede wszystkim cywilizacją, tylko oczywiście ta cywilizacja może być przez nas bardzo różnie rozumiana, tak? I o tę tożsamość, o której Marcin mówił jako kluczową w dzisiejszych czasach, no można toczyć niekończące się spory, tak? Czy będzie to tożsamość chrześcijańska, czy nie, czy będzie to tożsamość liberalna w bardzo różnych rozumieniach tego słowa i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że też dzisiaj tak naprawdę w gruncie rzeczy nie ma moim zdaniem jakichś takich pogłębionych, pozytywnych wizji po żadnej stronie, jeśli chodzi o Europę rozumianą jako Unia Europejska, ale nawet Europę rozumianą tak cywilizacyjnie, ponieważ z drugiej czy politycznie. Z drugiej strony, jak popatrzymy sobie na ten główny nurt, powiedzmy, liberalny, no to tam w zasadzie są powtarzane te same hasła od 30 lat. Guy Verhofstadt zawsze powie to samo na koniec dnia, że trzeba więcej Europy, więcej integracji, to co Marcin powiedział, więcej właśnie dobrej implementacji pomysłów na poziomie krajowym i tak dalej. No ale jak popatrzymy sobie z drugiej strony na te wszystkie, żeby nie było tutaj, ja pro domo sua powiem, środowiska te prawicowe, kontestujące, to tam też bardzo często brakuje konkretnej wizji, ale co tak naprawdę nam przeszkadza, tak? Mnóstwo partii, środowisk podnosi hasło reformy Unii Europejskiej, ale bardzo rzadko jest jakiś konkretny, nie wiem, 10, 15, 20 postulatów, to co byście chcieli zmienić w tej Unii Europejskiej, żeby ona wam bardziej pasowała, albo jakaś taka bardziej pogłębiona wizja, a z drugiej strony też mało kto podnosi hasło wyjścia, więc jest w tym pewna logiczna sprzeczność, prawda? Ani się nie chce wyjść, ani się nie chce na poważnie tej Unii przebudować w jakimś konkretnym, pozytywnym kierunku. I to jest, myślę, pewien problem, z jakim się dzisiaj mierzymy. Tym bardziej, że to co powiedział Marcin, że jest taka tendencja do oskarżania Unii Europejskiej o wszelkie zło. Oczywiście ja bym powiedział, że że polityki unijne często rzeczywiście mogą, wiele z nich może rzeczywiście być szkodliwe, zasługujące na krytykę, ale taka tendencja też bez wątpienia rzeczywiście występuje. Unia Europejska jest znakomitym takim chłopcem do bicia, bardzo wygodną wymówką bardzo często, zwłaszcza jeżeli politycy realnie właśnie nie chcą sprzeciwiać się, kreować własnych polityk, tylko tak naprawdę implementują to, co zostało przyjęte przez Komisję i zatwierdzone przez Parlament, a jednocześnie rozłożą ręce, przyjdą do domu, powiedzą, że chcielibyśmy, ale się nie da. Tak? No, koronnym przykładem tutaj zawsze dla mnie jest polityka migracyjna, która przecież jest generalnie kompetencją państw członkowskich i to rządy Francji,
Niemiec, Wielkiej Brytanii, która też przecież bardzo długo była w Unii, Hiszpanii, Szwecji i tak dalej, odpowiadają za to, kogo generalnie na swoim terytorium przyjmują i co z nim zrobią. Zresztą czysto fizycznie, jakby to miało być inaczej, tak? Urzędnik unijny będzie blokował, kogo się czy legalnie, czy nielegalnie wpuszcza. No nie, oczywiście, że nie. To są na końcu decyzje państw członkowskich, ale ogromna część dyskursu, także w Polsce, to jest tego krytycznego wobec imigracji, to jest zrzucanie winy, że to przyszła zła Unia Europejska i ona nam coś kazała, zmusiła, nie wiadomo jak. Na przykład bardzo często pojawia się pakt migracyjny, który przecież nawet nie wszedł w życie, a już ludzie mówią, że pakt migracyjny odpowiada za to, co się działo w Europie przez ostatnie 40 lat. To jest jakimś absurdem, ale bardzo wygodnie jest powiedzieć, że to wina, że wszystko co złe to wina Unii Europejskiej, gdzie oczywiście z drugiej strony realnie część polityk forsowanych przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską, żeby być precyzyjnym, może rzeczywiście być niebezpieczną. Tutaj przykładem, przynajmniej dla części państw i dla części grup społecznych. Tutaj przykładem jest bardzo ciekawym, także w kontekście tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli tych napięć francusko-niemieckich, będzie umowa z krajami Mercosuru, z krajami Ameryki Południowej, gdzie mamy bardzo duże napięcie między Paryżem a Berlinem. Berlin ewidentnie chce tę umowę przeforsować. Kanclerz Scholz z jednej strony, ale także Ursula von der Leyen tutaj nie zawahała się wejść tak naprawdę w rolę obrończyni swojego własnego interesu narodowego. I we Francji to było odebrane jako straszliwy policzek, kiedy dosłownie 2 dni po tym, jak upadł rząd Michela Barniera, pani von der Leyen jechała do Urugwaju i tam podpisała umowę właśnie wbrew rządowi Francji, wbrew wyrażonej przez Zgromadzenie Narodowe Francuskie zgodnej woli wszystkich partii od prawej do lewej ściany ze wszystkim, co pomiędzy, że są przeciwni tej umowie i zostało to po prostu zignorowane. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ teraz też będziemy mieli taką realną próbę sił między tymi 2 głównymi stolicami na tle tego budowy koalicji blokującej, którą będzie starał się Paryż zbudować, włączając do niej na pewno, chcąc do niej włączyć Włochy, Polskę, Holandię, Rumunię. I będzie bardzo ciekawe, na ile się Francuzom uda zbudować taki trochę, to byłby wręcz geograficzny, taki wianuszek dookoła Niemiec, więc tutaj można znów te historyczne analogie znajdować, z małą ententą chociażby, a z drugiej strony ewidentnie niemieckiemu przemysłowi z kolei na tej umowie zależy pewnie niewiele mniej, co z kolei francuskim rolnikom zależy, żeby ta umowa nie weszła w życie. I tego typu napięcia będą się pojawiały, i tutaj rzeczywiście jest to polityka unijna i za pośrednictwem instytucji unijnych ta polityka jest odgórnie implementowana, oczywiście cała szeroko pojęta polityka klimatyczna to też jest gigantyczny obszar, gdzie rzeczywiście polityki unijne często inicjują to, chociaż czasem jest też tak, że rządy państw członkowskich wręcz wychodzą przed szereg, idą dalej niż Unia od nich oczekuje, a jednocześnie w dyskursie wewnętrznym całkowicie zrzucają to na politykę, na dyrektywy unijne. Natomiast te strukturalne właśnie konflikty między 2 głównymi państwami są też czymś, co zwiększa szansę na taką bałkanizację Europy, tak? Bo powiedziałem tutaj, kwestia rolnictwa i podejście do wolnego handlu, czy w ogóle do globalizacji, tak? Gdzie w Niemczech, jak widzimy, ciągle jednak ten dyskurs proglobalizacyjny jest w miarę silny, chociaż oczywiście jest kontestowany i z prawej i z lewej strony, ale ciągle jednak przeważa. Natomiast we Francji już dzisiaj prawie wszyscy krytykują globalizację, zwłaszcza dziką globalizację, mondializację sauvage, tak? I tutaj ten dyskurs ewidentnie się mocno przesunął. Do tego dochodzą kwestie energetyki, tak? W stosunku do energetyki jądrowej, która, jak wiem, jest biegunowo inna i tutaj też mogą się pojawiać sytuacje, w której instytucje unijne będą niechętnie patrzyły na rozwój polityki nuklearnej, ale także potencjalnie energetyki nuklearnej na przykład pozaeuropejskiej, prawda? W przypadku Polski, gdzie jak wiemy faworytami nie są te europejskie podmioty, czyli tutaj w przypadku oferta francuska, tylko przede wszystkim amerykańska, być może także koreańska,
to też rodzi oczywiste napięcia, prawda, że z jednej strony państwo by chciało suwerennie sobie wybrać, a z drugiej strony przecież Francuzi powiedzą, no ale tutaj przecież powinniśmy współpracować, my Europejczycy, bezpiecznie jest właśnie, żebyśmy my między sobą to robili i tak dalej, spór o chińskie samochody elektryczne, spór o stosunek do wojska i przemysłu zbrojeniowego, spór o stosunek do USA, do Rosji i tak dalej, tak można by wymieniać, ale to często rzeczywiście kwestii fundamentalnych, tak jak w przypadku Mercosuru, no bezpieczeństwo żywnościowe jest kwestią absolutnie podstawową. Kasprze, daj nam też coś powiedzieć. Myślę, że ten Mercosur jest dobrym przykładem, bo to jest z jednej strony tego Mercosuru nie można zablokować. Znaczy to jest umowa podpisywana, jakby komisja ma prawo do podpisania tej umowy i to nie jest tak prosto ją zablokować, ale ta umowa dobrze pokazuje rozmaite różnice w interesach, tak? Konflikty interesów. Wymieniłeś wiele innych dziedzin, w których te konflikty będą rosnąć, a jeszcze ja myślę, że jednak te państwa północno-wschodnie będą coraz bardziej w różnych sprawach się buntować, bo będą coraz silniejsze, chociażby militarnie też się stają, no my się stajemy silniejsi gospodarczo. I pytanie, czy Europa nie będzie ani szła w takim kierunku, jak Marcin stawiałeś tę alternatywę, tak? Więcej Europy albo taka kompletnie luźna organizacja. Czy to nie będzie szło w kierunku tego, o czym mówiło się jakiś czas, tylko to się stanie, nie będzie to zadekretowane, tylko stanie się samo z siebie, taka Europa różnych prędkości, że w różnych sprawach różne grupy będą się dogadywały, nikt na tym do końca nie będzie panował, bo ci najsilniejsi nie będą mieć tyle siły, ci słabsi się już trochę nauczyli, tak jak my, być silniejsi, znaczy stali się silniejszymi, trochę się nauczyli lepiej grać, pojawiają się nowi silniejsi jak Włochy, tak, którzy tutaj ewidentnie pani Meloni chce odgrywać coraz większą rolę. Sytuacja polityczna w różnych krajach będzie nimi wstrząsała. I być może to nie jest najgorsze rozwiązanie, tak? Być może to jest całkiem zdrowe, takie, no trochę tak będzie sobie swobodnie płynąć, zataczając rozmaite kręgi, tworząc rozmaite kółka zainteresowań, w których państwa będą się ze sobą dogadywały, albo będą się ze sobą ścierały. Pewnie częściej ścierały niż dogadywały. No ja bym tu, jeśli chodzi o Giorgię Meloni, tylko powiedział, ona odnosi sukcesy wizerunkowe, co w dużej mierze wyczerpuje zainteresowanie jej elektoratu, dla którego fakt, że Giorgia Meloni gdzieś się pokazała, ktoś jej podał rękę, została zaproszona do jakiegoś wysokiego stołu, jest w gruncie rzeczy wystarczające, ponieważ Kacper się lepiej zna na polityce włoskiej niż ja, więc może potwierdzić lub zaprzeczyć tej tezie, którą formułuję, ale że społeczeństwo posiadające wrażenie dużego niedowartościowania w polityce międzynarodowej i tego, że Włochy nie są zwyczajowo konsultowane w tych miejscach, gdzie się rozstrzygają losy świata, a przecież są częścią G7, a przecież są wielką gospodarką, starą kulturą i tak dalej, prowadzi do tego, że potrzebują jakiejś satysfakcji. I po prostu Giorgia Meloni odkryła, jak Włochom dawać poczucie satysfakcji, a wszyscy pozostali zrozumieli, że zapraszać ją można, natomiast no i tak z tego niewiele wynika. No to taka trochę, powiedziałbym, pozycja Włoch podczas konferencji wersalskiej, gdzie no, formalnie zostali zaliczeni do grona mocarstw, natomiast no, w praktyce niewiele z tego powodu wynikało, no, ale mogli się poczuć, no, że są mocarstwem. Natomiast jeżeli chodzi o to wielkie co dalej, no to co Igorze przed chwilą powiedziałeś, wkomponowywałoby się w moje słowa federacji projektów. To znaczy projekty będą rzucane na stół i kto będzie chciał, będzie ten projekt podejmował, natomiast nie wierzę w to, że da się wrócić do wielkiego projektu, wokół którego się zogniskuje 27 państw, a może i więcej. Jedynym takim projektem, i to też pokazuje według mnie dużo, jeżeli chodzi o kondycję Unii Europejskiej, który nadal sprawia, że się ludziom jaśnieją oczy i rozpalają serce, jest rozszerzenie. To znaczy, kiedy widzimy Gruzinów, którzy wychodzą na ulicę, którzy są bici przez policję i tamtejszą odmianę tituszek i którzy znoszą razy pałek policyjnych i armatek wodnych, trzymając w rękach flagi Unii Europejskiej, to wtedy sobie myślimy, a coś jednak ta flaga znaczy, coś jednak ten ideał znaczy. Podobnie oczywiście jest z
Ukrainą w mniejszym stopniu, ale jednak ten fenomen dotyczy też państw zachodnich Bałkanów. Natomiast to jest wizja, w której Europa tylko o tyle może funkcjonować i mieć jakiś cel, dopóki się rozszerza. Natomiast w momencie, w którym się przestaje rozszerzać i musi spojrzeć do wewnątrz, to widzi z przerażeniem, że nie ma tak naprawdę żadnej koncepcji, i znowu wraca do tego, że podstawowym celem Unii Europejskiej jest rozszerzenie. Austria jest imperare orbi universo, tak? Przeznaczeniem Austrii jest rządzić całym światem, mówili Habsburgowie, i to jest trochę podobna koncepcja. Więc Mercosur tu moim zdaniem jest symbolem pewnego szerszego problemu i tu według mnie Kacper bardzo celnie przywołał sytuację francuską, bo tam mamy do czynienia z pełną jednoznacznością. Tam cała klasa polityczna od prawa do lewa nie chce tego porozumienia. I mówiąc dla odmiany Jeanem-Luc'em Mélenchonem, w czyim imieniu Ursula von der Leyen podpisuje to porozumienie? W czyim imieniu? W imieniu ludu europejskiego? Bo Francuzi już się wypowiedzieli. To jest jednoznaczne. Ustami swoich demokratycznie wybranych przedstawicieli wypowiedzieli się też na ulicach. I tylko może się uśmiechnąć z zagrobu Philippe Séguin, który mówił, federalizacja Europy byłaby prawdziwym końcem rewolucji francuskiej. Gdzie jest ten suwerenny lud? Lud się wypowiedział i większość została przegłosowana. To jest paradoks, na który nikt, nigdzie, ani w Brukseli, ani w Strasburgu, ani w żadnej innej europejskiej stolicy nie ma na to odpowiedzi. Na paradoks przegłosowanej większości. Mamy ludzi, którzy czują się wspólnotą polityczną i mamy większość. Większość, która nie podlega w tym przypadku żadnej wątpliwości. 577 ludzi myśli dokładnie tak samo w parlamencie. I nic. I to nie ma znaczenia. Ponieważ istnieje jakaś technostruktura, która może powiedzieć, że ona ma w tej mierze własne interesy, własną ekspertyzę i ich będzie na wierzchu. To jest najkrótsza droga do tego, żeby przyszedł ktoś, kto powie, to skoro Emmanuel Macron nie potrafi egzekwować woli ludu, to ja będę potrafić. I czy to będzie Le Pen, czy to będzie Mélenchon, jest w tym przypadku wtórne, ponieważ emocja, która ich wyniesie, będzie ta sama. A pamiętajmy, my tu mówimy o układzie handlowym. Ważnym, który wpłynie na życie milionów ludzi z całą pewnością, ale jednak o układzie handlowym. A co będzie, jak zaczniemy mówić o sprawach prawdziwie egzystencjalnych? Znaczy, co będzie, jak się front na Ukrainie załamie? Co będzie, jak Rosjanie postanowią przetestować spoistość NATO w nowych warunkach geostrategicznych, na przykład znajdując sobie zielonych ludzików na Łotwie, która to Łotwa i sama nie ma sił, żeby się bronić, i trudno jest ją bronić, wychodząc z pozycji zewnętrznych z uwagi na jej położenie geograficzne. Czy wtedy będziemy mieli sytuację, w której trzeba będzie konsensu 27 państw, czy wtedy będziemy mieli sytuację, w której na konferencji prasowej Komisji Europejskiej będą padały odpowiedzi w rodzaju wrócimy do pana drogą mailową, bo najpierw trzeba ustalić, wszyscy muszą się bezwzględnie zgodzić, mówiąc wszyscy mam na myśli Węgry, mam na myśli Słowację, ale mam też na myśli Irlandię czy Portugalię. Tak? Wiem, że to jest wątek, który już w tym programie poruszaliśmy, ale trzeba go poruszać, bo ja znowu słyszę o tym, że może nie horyzont 3% wydatków PKB na zbrojenie, ale 5 załatwi sprawę, już będzie dobrze. Jak będzie 5, to dobrze, to Irlandia zacznie wydawać, rozumiem, 5% PKB na zbrojenia. Tak? I jakie wnioski mają z tego wyciągnąć Rosjanie? Irlandzka marynarka wojenna, jak trzeba będzie, wpłynie na Bałtyk i będzie osłaniać państwa nadbałtyckie. Irlandia ma 8 okrętów i to raczej takich dostrzeżenia przybrzeża. Każdy irlandzki okręt wojenny jest nazwany na cześć pisarza, ponieważ Irlandia, odkąd stała się niepodległym państwem, nie stoczyła żadnej wojny, a jej głównym powodem do chwały wojennej jest oblężenie Jadotville, a to z tego powodu, że najemnikom kongijsko-francuskim poddali się później, aniżeli wszyscy zakładali, że się poddadzą. Więc to są po prostu, to są fantazje. I mamy w Europie kilka, dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć państwa, które się militarnie liczą i albo one jako państwa narodowe podejmą decyzję, że coś zrobią, albo czegoś nie zrobią, albo nic nie zostanie zrobione. Analogicznie było w przypadku Ukrainy. Było wielką manipulacją Instytutu Kilońskiego
manipulacją co do zasady według mnie powiązaną z niemieckim interesem narodowym, ale podawać w tabelkach, ile Unia Europejska dała Ukrainie. Unia Europejska nic nie dała Ukrainie. Państwa członkowskie Unii Europejskiej coś dały albo czegoś nie dały, więc mogę podsumować tę wypowiedź w ten sposób. Takie piękne zdanie, które kiedyś powiedział profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, jak się go zapytano, czy Unia Europejska jest globalnym aktorem. Powiedział, tak, jest globalnym aktorem, ponieważ aktor to ktoś, kto udaje kogoś, kim nie jest. No więc może zamiast udawać kogoś, kim nie jesteśmy, wyznaczmy Unii Europejskiej rolę, w której ona się faktycznie sprawdza i faktycznie może zrobić coś dobrego. Między innymi sprawdza się w roli bycia ośrodkiem swego rodzaju europrotekcjonizmu. Jest pewna solidarność, jest pewna wspólnota interesów między narodami europejskimi i wykorzystajmy tą siłę regulacyjną, która ma Unia, wykorzystajmy fakt istnienia wspólnego rynku. No tylko Mercosur sprawia na mnie wrażenie projektu idealnie odwrotnego, tak? Zamiast osłaniać państwa europejskie, wykorzystując fakt, że zbiorą się razem i przemówią razem z pozycji siły, de facto brniemy dalej w projekt globalizacyjny, którego już po prostu, wyjąwszy bardzo wąskie warstwy elitarne, którego nikt nie chce. Zanim oddam, Kacprze, tobie głos, to jedna tylko interwencja w sprawie tego, co mówił Marcin. Ten przykład Irlandii jest błyskotliwy, ale trochę nietrafiony, no bo jednak Irlandia nie jest członkiem NATO i rozumiem, że... Ale członkiem Unii Europejskiej, a my mówimy o budowie europejskich zdolności, ale możesz podmienić natychmiast Irlandię na Portugalię, na Maltę, na Bułgarię, i przykład się utrzymuje. Znaczy, co wyniknie z faktu, że te państwa wydadzą więcej na zbrojenia konkretnie? To myślę, że gdyby wszyscy członkowie NATO wydali 5% i dobrze wydali te 5%, to by dużo znaczyło. Ale wracając do... Przepraszam, to tylko dokończmy ten wątek. Zmieniasz dynamikę dyskusji, wprowadzając do niej NATO. Ponieważ NATO nie jest niczym innym jak sojuszem państw europejskich ze Stanami Zjednoczonymi. Tak? Stany Zjednoczone są niekwestionowanym przywódcą NATO i bardzo często się mówi, że Unii Europejskiej zawdzięczamy pokój w Europie. Unia Europejska nie jest matką pokoju, Unia Europejska jest córką pokoju. Kiedy Europa w 2 wojnach światowych dokonała samozagłady, to przyszli tu Amerykanie i Sowieci przejąć masę upadłościową po dawnych europejskich mocarstwach i po prostu nie istniały już narzędzia, nie istniała możliwość, żeby państwa europejskie stoczyły między sobą wojnę, ponieważ stały tu wojska amerykańskie. Ale Unia też dała sobie narzędzia do tego, żeby między sobą się dogadywać, żeby znajdować wspólne interesy i w tym sensie ja uważam, że jednak przyczyniła się do tego, że od lat tutaj żeby nie wiem, jak te interesy były niewspólne, to naprawdę niewyobrażalną byłaby wojna francusko-niemiecka na przykład w realiach stacjonowania wojsk amerykańskich zrazu po obydwu stronach tejże granicy, a później po stronie amerykańskiej. A jeśli chodzi o swobodę państw europejskich do wszczynania wojen i prowadzenia takiej polityki w pełni asertywnej, no to przypomnę tylko rok 1956 i Suez, kiedy 2 największe, wtedy jeszcze imperia europejskie, Francja i Wielka Brytania, dowiedziały się, że Amerykanie mogą po prostu wyciągnąć wtyczkę i wyjąć im dywan spod nóg, a broniłbym tezy, że no nie są one znacząco potężniejsze vis-a-vis Stanów Zjednoczonych dzisiaj, aniżeli były w roku 56. A to więc, absolutnie. Więc tak, ja rozumiem, że Stany Zjednoczone mogą się domagać od swoich europejskich sojuszników, żeby ci nosili większe ciężary, ale umówmy się, to nie jest oferta złożona Portugalii, Bułgarii, Malcie, czy Estonii, to jest fundamentalnie oferta złożona tym większym państwom, które powinny brać odpowiedzialność i się wychylać i ryzykować. Natomiast europejskie zdolności obronne, czy europejska zdolność odstraszania jest nieistniejąca. Nieistniejąca, co więcej, europejska waga polityczna jest nieistniejąca, czego sytuacja na Bliskim Wschodzie jest jednym z dowodów. Tak? Jedynym państwem, które ma jakikolwiek wpływ na politykę Izraela na przykład, no są Stany Zjednoczone, które albo powiedzą, dobra, wyślemy lotniskowce, nie wyślemy, zestrzelimy wam coś po drodze albo nie zestrzelimy, a jakiekolwiek oświadczenia
Unii Europejskiej, bo do tego sprowadzała się polityka europejska w kwestiach bliskowschodnich w ostatnim roku, nie miały literalnie żadnego wpływu i żadnego znaczenia na bieg dziejów. I tu chciałem Kacprowi oddać głos, ale podprowadzić też właśnie do wątku bezpieczeństwa, no bo w tym roku to, co słyszeliśmy z Komisji Europejskiej, no to słyszeliśmy, że security, bezpieczeństwo teraz będzie naprawdę jednym z naszych filarów, tak? Będzie jednym z priorytetów. Ale jest też priorytetem naszej prezydencji, dodam. Tak. Jest nawet, ma być komisarz, tak, za to odpowiadający, tylko że nie ma, ten budżet na to jest, dla mnie byłby olbrzymi, tak, dla Polski byłby olbrzymi, ale dla Europy jest kompletnie mikry. I pytanie, czy Europa jest w stanie zacząć odgrywać jakąś rolę w kwestiach bezpieczeństwa. I tu tylko powiem słowo, jeszcze podam ci piłkę pod tytułem Kaja Kallas, tak? Czyli jej nowa postać w tej europejskiej polityce, na poziomie europejskim, która tak nie odpowiada za bezpieczeństwo, ale za sprawy międzynarodowe, no ale wydaje się, że tu może nastąpić jakaś zmiana. Tak bardzo dynamicznie rozpoczęła swoją pracę. Kacprze. Bardzo dużo, to tak, zacząłbym od tego, że niewątpliwie mamy bardzo wiele powodów, dla których Europa, to nie będzie pytanie, czy Europa pojęta jako Europejczycy, zostawiając na boku kwestię kto, czy Unia Europejska, czy poszczególne państwa, bo będzie musiała się zająć swoim bezpieczeństwem, to nie będzie nasz wybór, o tyle, że jak mówił profesor Wolniewicz, świętej pamięci, wielkie żarcie się skończyło, tak, beztroska konsumpcja się skończyła, mamy Rosję, mamy Chiny i rywalizację amerykańsko-chińską, w której jakoś musimy się odnaleźć, zapewne także zaostrzenie się rywalizacji handlowej w najbliższym czasie. Mamy wyścig technologiczny, wyścig o innowacje, mamy presję demograficzną z Afryki, z którą coś trzeba, jakoś się do tego faktu trzeba odnosić, w ogóle do sąsiedztwa z Afryką, która jest bardzo silnie zwiększającą swoją populację kontynentem, ale także chociażby kwestia relacji energetycznych z Afryką, relacji bezpieczeństwa z Afryką i tak dalej. Europa wymiera, Europejczycy nie mają dzieci i to jest kolejny problem, z którym będziemy się mierzyć. Tak? Islam to jest kolejny problem, z którym będziemy się mierzyć i relacje w islam a Europa. Ale także jak popatrzymy sobie na tę najbardziej oczywistą rzecz, mi pytasz tutaj kwestię bezpieczeństwa i panią Kallas, to oczywiste jest, że w najbliższym czasie prędzej czy później pojawi się kwestia odniesienia się do ewentualnego zawieszenia broni na Ukrainie. Albo będzie zawieszenie broni, albo Rosjanie będą podchodzić coraz bliżej, albo ewentualnie będziemy utrzymywać w jakiś sposób, podtrzymywać front i Ukraińcy będą trzymali ten front, ale każdy z tych trzech scenariuszy wymaga zapewne cały czas podtrzymywanie naszego zaangażowania militarnego w tej czy innej formie, tak? Czy Ukraińcy będą się bronić skutecznie, czy nie, to tak czy siak będą potrzebni Europejczycy, czy bezpośrednio, czy pośrednio. I tutaj to będzie to pytanie, tak, z którym Macron przyjechał tutaj do Warszawy, tak, o żołnierzy na Ukrainę, czego zapewne Polacy w większości nie będą chcieli, Francuzi też pewnie tego w większości nie będą chcieli, ale realnie Amerykanie tym bardziej tego nie będą chcieli, tak? Bo wydaje się bardzo wątpliwe, żeby Trump zgodził się, że jak zwykle to Amerykanie wezmą na siebie tę brudną robotę, prawda? I to będzie problem, z którym my się będziemy na pewno mierzyć w najbliższym czasie. Pytanie, co nam się będzie bardziej opłacać, jaka forma dążenia do jakiegoś ustabilizowania i zadbania o to, żeby Rosjanie nie szli dalej, to będzie wielkie pytanie, z którym będziemy się mierzyć. Odnosząc się, i tutaj na pewno Kallas jest jakimś krokiem naprzód, tyle, że oczywiste geograficznie, że dla nas prędzej nas zrozumie Estonka niż Hiszpan, tak? Którym był dotychczas na tym stanowisku Josep Borrell, który w lutym 22 na kilkanaście dni przed inwazją na szczycie Rady Europejskiej, kiedy minister Le Drian, minister spraw zagranicznych Francji, relacjonował, że prezydent Macron wynegocjował pokój i Putin będzie deeskalował i
brawo, brawo i jak ktoś podnosił wątpliwości, to komisarz Borrell mówił, że tutaj znowu są jakieś niepotrzebne swary, zamiast cieszyć się z tego, że udało się przez dialog rozwiązać problem, prawda? No i czy pamiętamy jego wizytę u Ławrowa, gdzie on stał się pewnym pośmiewiskiem? No tutaj na pewno Kallas jest trochę krokiem naprzód, tylko oczywiście pytanie, no jaka jest realna sprawczość, tak? Jaki jest realny wpływ personaliów, tak? Czy jaki jest realny wpływ tego, że zostanie powołany dodatkowy komisarz, tak? Dodatkowa jakaś struktura administracyjna. No na końcu będą się liczyć decyzje czysto polityczne, na przykład dotyczące tego, ale także infrastrukturalne, dotyczące tego, no ile będziemy produkować amunicji, ile będziemy produkować broni, czy będziemy przywracać jakąś formę, no jeśli nie poboru, to jakiejś służby obywatelskiej, tego, że na zasadzie oczywiście civis pacem parabellum, tak, żeby po prostu ludzie byli przeszkoleni, żeby szanse, że ktoś zaatakuje kolejny europejski kraj były mniejsze po prostu, tak? No, czy będziemy do tego zdolni, czy będziemy zdolni głównie do tego, żeby odnosić, jak to Marcin powiedział, sukcesy wizerunkowe, tak? I rzeczywiście tutaj Meloni odnosi głównie sukcesy wizerunkowe, no to jej hasło, z którym wygrała kolejne wybory, bo wybory europarlamentarne, con Giorgia l'Italia cambia Europa, tak? Z Giorgią Włochy zmieniają Europę. No, Włosi dali jej kolejny mandat silny społeczny, no, ale Włochom nie udaje się zmienić Europy, o tyle, że nie udało im się zbudować tej wielkiej koalicji centroprawicy, którą ona chciała. Z drugiej strony Macron też, jeżeli odnosi jakieś sukcesy, to wyłącznie wizerunkowe, a Scholz nie odnosi nawet wizerunkowych. Więc tutaj ta sytuacja też trzeba brać to porównanie. Wersal to jest ciekawa analogia, chociaż jednak Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone miały jasne wizje, czego chcą, tak? A dzisiaj wszystkie te kraje mają mnóstwo swoich wewnętrznych problemów po prostu, które im to utrudniają. No zobaczymy, ten Trump, o którym Igor wspominał, tutaj na pewno będzie jakimś istotnym czynnikiem, tak? Jak on będzie sobie układał. Włosi też liczą na to, że oni z Trumpem będą mieli lepsze relacje niż Francuzi i Niemcy. I jeszcze tylko bym jeden ważny wątek instytucjonalny narzucił, bo mówiliśmy tutaj o tym Mercosurze dużo i pytanie, czy komisja może to podpisać, pytanie, na ile to będzie zobowiązywać realnie państwo członkowskie, jest w gruncie rzeczy pytaniem, które nam, no bo rząd francuski zadeklarował, że pani von der Leyen to, co podpisała, to zobowiązuje tylko panią von der Leyen. Nas to nie obowiązuje, a część francuskich polityków, na przykład właśnie wspomniane przez Marcina Mélenchon, otwarcie powiedziała, że rząd powinien zignorować wolę Komisji, ale nawet Rady Europejskiej, jeżeli nawet większość państw to poparła. Tylko mamy ten podstawowy problem, że prawodawstwo unijne w bardzo wielu sprawach jest moim zdaniem celowo nieprzejrzyste. Jest celowo tak napisane, żeby nie było jasne, kto ma jakie kompetencje i żeby instytucje unijne mogły sobie powiedzieć, że to są nasze kompetencje. I w tym sensie Trybunał Sprawiedliwości, Komisja sukcesywnie rozszerzają swoje realne pole działania bez zmiany traktatów, która by powodowała jakieś tam głosowania, referenda, tego typu nieprzyjemne rzeczy, po prostu de facto zostawiając sobie dużą swobodę w interpretacji przepisów. Powiedziałeś o tym, wspomniałeś o Trumpie, to porozmawiałem przez chwilę o relacjach transatlantyckich, o relacjach Europa-USA. To na pewno będzie inaczej niż było do tej pory, cokolwiek to znaczy, ale was właśnie chciałem zapytać o to, co to znaczy, jak te relacje się ułożą. Oczywiście Trump będzie mówił America First, Macron będzie mówił jeszcze więcej o strategicznej autonomii, z tym, że różnica polega na tym, że Trump to zrealizuje, a Macron będzie mówił o tym. Ale to nie jest też tak, że Europa jest zupełnie Stanom niepotrzebna. Tak? Jednak jest to i bardzo duży rynek i w kwestiach bezpieczeństwa też Europa, Stany by chciały, żeby Europa stała się poważniejszym partnerem. Jak waszym zdaniem te relacje transatlantyckie, fundamentalne dla istnienia, dla funkcjonowania naszej cywilizacji, jak one będą wyglądać? To prawda, że Macron będzie mówił więcej o europejskiej strategicznej autonomii, zwłaszcza, że będzie jeszcze do tego zachęcany chociażby przez europejską klasę dyskutującą, przez media, no bo to tak działa to wahadło, że jak Trump wygrywa wybory, to jest taki wysyp artykułów, o Macron miał rację, faktycznie to trzeba budować. Później wygrywa wybory demokrata. Nie, wszystko nieaktualne, to były rojenia, to było kompletnie bez sensu. No więc teraz znowu wahadło wychyliło się w tym kierunku, o mój Boże, co my teraz zrobimy, Trump wygrał wybory. No ale
im dłużej to będzie trwało i świat się nie będzie kończył, no to też będą takie głosy, no to może na czas, kiedy Trump jest prezydentem, po prostu w momencie dekoniunktury ogranicza się straty, no ale to my poczekamy po prostu do kolejnej elekcji i może następnym prezydentem nie będzie J.D. Vance, tylko ktoś wystawiony przez demokratów i wszystko wróci do normy. Jednak, Ale Władimir Putin nie będzie czekał. tak, ale w ludzkiej naturze, a szczególnie w europejskiej naturze jest jednak poczucie, że jeszcze nie ma takiego problemu, którego by nie rozwiązał czas po prostu. I można się jeszcze uzbroić trochę w cierpliwość i Amerykanie wrócą na te słuszne euroatlantyckie pozycje. Oczywiście można się z tego nabijać, no ale odpowiedź brzmi, co w zamian? Jedyna alternatywa, która została położona na stole, ta alternatywa, którą przedstawił Emmanuel Macron, jest z różnych powodów nierealizowalna, ale pośród tych powodów jeden jest naczelny. To znaczy Macron proponuje centralizację Unii Europejskiej wokół dwóch najpotężniejszych państw, a de facto wokół Francji, no bo przecież on nie referuje tam interesu Niemiec, po prostu rozumie, że potrzebuje Niemiec jako współpartnera do zarządzania tym wszystkim i mogę to od razu sprowadzić do konkretu. No, co na przykład znaczy hasło Buy European, które teraz cały czas się pojawia w odniesieniu do zbrojeniówki. Przecież ono tak na papierze jest bardzo rozsądne, bo na papierze ono wygląda tak. Musimy tworzyć europejski potencjał zbrojeniowy. Rozumiemy, że nie ma zgody na tworzenie jakiejś europejskiej alternatywy w stosunku do NATO, póki jeszcze Stany Zjednoczone w NATO są. No, zabrać Stany Zjednoczone z NATO to zabrać Niagarę, zabrać wodospad z Niagary, prawda? No więc nie alternatywa ale takie turbodoładowanie europejskie dla NATO, no chociażby wykorzystajmy lepiej nasz wielki potencjał gospodarczy i nasz odradzający się przynajmniej potencjał przemysłowy. Róbmy broń w Europie, sprzedawajmy ją w Europie, kupujmy w Europie. Ma sens, dopóki nie zaczniemy pytać o konkret. A jaki jest konkret? No, konkret jest taki, że to nie jest tak, że Europa robi broń. No, fundamentalnie to parę państw w Europie robi broń, a tak najfundamentalniej to tak się dziwnie składa, że mamy w Unii Europejskiej drugiego największego eksportera broni na świecie w tej chwili, czyli Francję i jednocześnie największego obrońcę wizji kupowania europejskiego. Jakie więc byłyby tego praktyczne konsekwencje? Ano byłyby takie, że na przykład Polska, kiedy chce kupować broń, to nie przegląda całego pola gry i pełnej oferty, że może nas tu interesuje oferta koreańska, a tam nas interesuje amerykańska, a drony może nawet kupimy w Turcji. Prawda? Tylko musimy kupić w Europie. No w Europie to znaczy, że musimy kupić we Francji, jakieś tam pomniejsze rzeczy sobie dobierzemy w Szwecji. No to jest oczywiście bardzo korzystne dla tego, kto tą broń chce sprzedać, ale mniej korzystne dla tego, kto chce kupić. I gdybyśmy tak przeszli temat po temacie i rozdział po rozdziale, to byśmy cały czas widzieli, w jaki sposób to jest po prostu załatwianie własnego interesu w myśl idei, że idei de Gaulle'a odwróciliśmy skutki roku 1940, teraz musimy odwrócić skutki roku 1815. Tak? Francja ma być znowu wielkim globalnym mocarstwem. No nie może nim być, będąc państwem średniego rozmiaru. Musi mieć hinterland europejski, żeby to zasilić. Podobnie widzą to Niemcy, tylko inaczej oni rozkładają akcenty. No, im nie zależy na tym, żeby Europa zbudowała sobie na przykład tożsamość obronną, bo cały czas dla nich jednak najważniejsze są gwarancje amerykańskie. Oni preferują, żeby to była przede wszystkim potęga gospodarcza, którą Niemcy wezmą w przywództwo. Ale też dodajmy, Macron mówi wiele o autonomii strategicznej Europy, a jednak realizuje fundamentalnie, czy zacieśnia współpracę i realizuje fundamentalnie scenariusz współdziałania z Anglosasami, z Amerykanami na Pacyfiku. Póki mógł, to współpracował z Amerykanami w Afryce. Sami Afrykanie tego nie chcieli, powiedzieli chociażby rząd Nigru, prawda? I Amerykanie i Francuzi musicie się stąd zabierać, natomiast nie Estonia była tym fundamentalnym sojusznikiem, tylko Stany Zjednoczone i zacieśnia współpracę bardzo z Wielką Brytanią. I skoro przy Wielkiej Brytanii jesteśmy, no to nam powinno dać do myślenia. Brytyjczycy poprzez swój Joint Expeditionary Force, tak? Czyli te wspólne siły ekspedycyjne, które wykreowali współdziałając ze Skandynawami i państwami nadbałtyckimi. Nie jest to żadna rewelacja, 10 000 ludzi, no ale coś jest. I działa teraz w pełni w ramach NATO, odkąd dwa ostatnie państwa skandynawskie do NATO się przyłączyły. No to jest więcej niż zrobiła Unia Europejska od 50 lat.
jeżeli chodzi o realną siłę, w którą bylibyśmy w stanie uwierzyć, że ona zostałaby użyta, gdyby zaistniała taka potrzeba. No to więcej miałoby sensu, żeby Polacy przełamali jakąś niechęć, bo ona jest. Jakąś niechęć państw, które w tym momencie są w tym dżefie, żeby i nas tam przyjęli, niż żebyśmy na przykład teraz rzucili się na tworzenie europejskiej tożsamości zbrojeniowej, która stanęłaby na tym, że mielibyśmy węższą ofertę zakupową, jeżeli chodzi o to, co możemy mieć, jeżeli chodzi o dozbrajanie naszej armii. Ale oczywiście ta chociażby czeska inicjatywa dla Ukrainy z wspólnym dostarczaniem i produkcją broni, to są wartościowe inicjatywy, żeby też nie powstało wrażenie, że jak coś jest unijne, to ja jestem od razu przeciw. Róbmy te wszystkie rzeczy, tylko rozumiejmy, jaka jest ich faktyczna waga, kiedy przychodzi do wielkich rozstrzygnięć i rozumiejmy, że fundamentalnie to nadal będzie tak, że pierwszą i ostatnią linią naszej obrony jest nasza dyplomacja, naszymi 2 najlepszymi sojusznikami są nasza armia i flota, a następnie Stany Zjednoczone i dopiero w kolejnej kolejności odśnieżania możemy myśleć o tej drugiej polisie ubezpieczeniowej europejskiej, ale czy ta polisa jest wypłacalna, jest dużo bardziej wątpliwe od tego, czy wypłacalna jest polisa Ameryki Trumpa. A to dużo mówi, biorąc pod uwagę naturalną nieufność wobec Ameryki Trumpa. Kasprze, o relacjach euroatlantyckich. Tak, no ja się zasadniczo zgadzam z tym, co Marcin powiedział. Może bym tylko jeszcze dorzucił, że no naszym podstawowym interesem jest, żeby włączać państwa Europy Zachodniej, wykorzystywać ten moment, który się pojawia, do tego, żeby oni również zwiększali swoje wydatki. Oczywiście tak, nie chodzi tutaj niewątpliwie o Maltę, ale zasadniczo tym właśnie powinniśmy być zainteresowani, żeby te kluczowe państwa europejskie w większym stopniu były zaangażowane w politykę bezpieczeństwa i moim zdaniem bardzo ważne jest, żebyśmy nie popadali w taki nadmiernie zero-jedynkowe podejście, że albo Stany Zjednoczone, albo państwa europejskie, gdzie no, powinniśmy dążyć do tego, żeby to było komplementarne, tak? Większe zaangażowanie państw europejskich oznacza również, że Amerykanie prędzej będą chcieli nam pomóc, jeżeli będzie, nie daj Boże, trzeba, bo tyle, że będą widzieli, że my traktujemy ich poważnie. Z drugiej strony, no, nie traktowałbym, więc to jest moim zdaniem pewien problem, że w polskim dyskursie każda inicjatywa europejska, czy każda inicjatywa narodów europejskich w tej sprawie, no jest traktowana, jak odpowie się zaraz to hasło, że to chodzi o wypychanie Amerykanów z Europy. No nie, no czasem niektórym na pewno, ale zasadniczo no, to, żeby niemiecki przemysł w większym stopniu pracował na rzecz zbrojenia się, czy to, żeby francuski przemysł w większym stopniu pracował na rzecz zbrojenia się i żeby Francuzi swoją armię przebudowywali w kierunku, który mógłby nam być bardziej przydatny, a nie tylko do ekspedycji w Afryce czy ćwiczeń na Indo-Pacyfiku, no, byłoby czymś zasadniczo dla nas korzystnym i raczej moim zdaniem zwiększałoby to, żeby Amerykanie chcieli tutaj być obecni, a nie to zmniejszało. No i wydaje mi się też, że patrząc na te nominacje Trumpa na tym odcinku bezpieczeństwa, nie powinniśmy też popadać w taki łatwy, prosty pesymizm, chociaż oczywiście też nie chodzi o to, żeby siadać na laurach i mówić, że jakoś to będzie, prawda? Tak jak to co Marcin mówił, że zawsze tą opcją domyślną jest stwierdzenie, że no zawsze na koniec Amerykanie przyjdą i wszystko za nas zrobią. Tego też oczywiście powinniśmy unikać, ale wydaje mi się, że nie jest źle, tak mówiąc nieco kolokwialnie i powinniśmy po prostu przekładać te wszystkie bardzo ładne deklaracje na konkrety, bo z tym często mamy problem, tak? Bo przez te ostatnie 3 lata było mnóstwo mówione o tym, jak Europa musi się teraz zmienić, że polityka bezpieczeństwa musi być ważna, zostały powołane tam nowy komisarz i tak dalej, a musimy to teraz przełożyć na bardzo twarde konkrety, jeśli chodzi o na przykład właśnie produkcję amunicji. Tak, ja Na tylko koniec. dodam do tego, bo może pojawić się niepotrzebne ożywienie w komentarzach, że przykłady powiedzmy Irlandii czy Malty miały na celu pokazanie absurdalności pewnych twierdzeń, ale oczywiście wszyscy tu obecni zdają sobie sprawę, że Irlandia, Malta, Cypr
Austria nie są w NATO. I nie sposób sobie też wyobrazić, że współuczestniczyłyby one w tworzeniu zdolności obronnych Unii Europejskiej, co zresztą, dodam, Irlandia sobie zarezerwowała przy okazji traktatu nicejskiego, gdzie tam w tych dyskusjach okołotraktatowych pojawiło się takie stanowisko, że to nie może naruszać tradycyjnej irlandzkiej neutralności. No ale to też kamyczek do ogródka budowniczych tejże europejskiej tożsamości obronnej, że no, są państwa, które wyłamią się z istoty rzeczy, a są państwa, które wyłamią się w praktyce. I no, skoro mówimy o tym, co się zmieniło w Europie, no to też bym na to wskazał. Do tej pory istniało takie obiegowe wyobrażenie, że mamy do czynienia z Europą Zachodnią, która jest, teraz już podaję tą wersję naprawdę propagandową, nieświadoma zagrożenia rosyjskiego, nie rozumie Rosji, no ale na wschodzie to wszyscy rozumieją i są takimi, powiedzmy, urodzonymi ekspertami od Rosji. No to należałoby zapytać, no to co rozumieją silnie prorosyjskie rządy węgierski, słowacki. Mieliśmy świeżo co spotkanie Roberta Ficy z Władimirem Putinem. No a pytanie, co będzie w Chorwacji, gdzie tam mamy bardzo ostry spór, dawniej był to spór między prezydentem a premierem, prawda, gdzie jeden był silnie pro-Ukraina, drugi wykazywał się daleko idącym zrozumieniem stanowiska rosyjskiego, to powiedzmy najdelikatniej. No i zobaczymy na przykład, co będzie w Rumunii, kiedy już tam się uda wyłonić władzę, to na ile to będą władze utożsamiające się z interesem obronnym kolektywnego Zachodu. Niemało w Polsce mówimy o Bułgarii. Tam niedawno byłem, też przygotowuję materiał na ten temat. Tam to dopiero wpływy rosyjskie są silne i tam żaden rząd nie może powstać 7 wyborów w ciągu 3 lat. Tam i też dopiero tradycyjna prorosyjskość w Bułgarii, przełamana, to prawda, w czasie wojny ukraińskiej, gdzie Bułgarzy chociażby tego sowieckiego sprzętu dostarczyli sporo, ale pamiętajmy, tak w kategoriach długiego trwania Bułgaria zawsze była bliska Rosji, nawet jak wypowiadała wojnę Rosji w czasie II wojny światowej, to tak, żeby przypadkiem jej jakiejś krzywdy nie zrobić. I wpływy rosyjskie ciągle tam są duże. Na koniec, już bardzo krótko, panowie, czego byście życzyli Europie, ale tak realistycznie, co mogłoby się dobrego zdarzyć w 2025 roku? Dobre pytanie. Znaczy ja jestem fanem hasła, które nam trochę się wykuło w toku tej rozmowy, Europa konkretu. To znaczy mniej sloganu, mniej górnolotnych deklaracji, mniej zapowiedzi, co my będziemy, a więcej praktycznych sukcesów, które tu teraz natychmiast przekładają się na coś, co ma dla nas sens, a uważam, że najkrótsza droga do tych sukcesów wiedzie po prostu przez dobrą współpracę międzyrządową. I ja osobiście byłbym bardzo zadowolony, gdyby środek ciężkości wrócił do Rady, gdyby wrócił do tego, że spotykają się szefowie rządów i roboczo spotykają się ministrowie i po prostu ustalają, gdzie ewidentnie leży nasz wspólny interes, a następnie to operacjonalizują i użyję tego modnego słowa, implementują, no bo wtedy też mamy gwarancję tego, że to po prostu będzie zaimplementowane, no bo wszyscy uznali, że to leży w ich interesie, więc to u siebie zrobią i żebyśmy po prostu nazwali te konkrety, no jeden już nazwaliśmy tutaj, to jest według mnie protekcjonizm, drugi nazwaliśmy w drugiej części rozmowy, to jest chociażby wymiana technologiczna, to jest wspólna produkcja broni. I tego bym fundamentalnie życzył Europie. I druga rzecz, którą bym jej życzył bezpośrednio z tym związana, pamiętajmy, że duch pyszny poprzedza upadek. Pamiętajmy, że jeszcze nigdy nie było takiej Unii, która rozpadła się za sprawą tego, że za bardzo się przejmowała losem swoich mniejszych i słabszych uczestników, a historia jest pełna przykładów Unii, które się rozpadały, ponieważ dominująca siła, czy to byli Serbowie w Jugosławii, czy to byli Holendrzy w Królestwie Niderlandów, powiedziała sobie w którymś momencie, a właściwie dlaczego my nie mielibyśmy rozdawać kart i o wszystkim decydować. Bierzmy raczej przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie dominująca Virginia ustępowała raz jeszcze mniejszym stanom, żeby te miały poczucie, że jest sens w tej Unii uczestniczyć. Postawmy tu kropkę, może jeśli pozwolisz. Więc Kasperowi więc złożyć życzenia. Kasper,
Czego ty życzysz Europie? Marcin mógłby Realistycznie jeszcze w tym powiedzieć roku. trochę o Pudzinie, o pierwszych prezydentach USA, jeszcze ten wątek irlandzki się pojawił, to ja myślę, że może Sinn Féin, jak już przejmie władzę, to wtedy to dozbrojenie Irlandii, ale w innym celu. A na koniec już Od razu zupełnie ci powiem, poważnie. Sinn Féin jest fanatyczne po stronie irlandzkiej neutralności, więc tu kompletnie nie ma ruchu w lewo ani w prawo, zatem nie. Szkoda, Kasper. takie piękne Najkrótniej, tradycje, jakieś również krótkie zaangażowania życzenia. zbrojnego. Ale krótko, no myślę, że przede wszystkim jak najwięcej konkretu, jak najwięcej trzeźwych projektów, a jak najmniej utopijnego bujania w obłokach i snucia różnych ideologicznych, odległych od rzeczywistości wizji. I też uważam, że tutaj trzeba jak najwięcej właśnie konkretnych projektów, które będą łączyły na bazie konkretnego interesu konkretne państwa, a mniej projektów, które wychodzą z jakichś instytucji biurokratycznych, z Komisji Europejskiej, którym generalnie, jak historia pokazuje, często niekoniecznie można ufać. Zresztą pojawiają się takie postulaty, żeby zamiast Komisji Europejskiej był sekretariat Rady Europejskiej, który by realizował wolę Rady Europejskiej, ale takie instytucje, takie dywagacje instytucjonalne zostawiam na boku. Przede wszystkim jak najwięcej trzeźwego wysłuchiwania realnych interesów poszczególnych narodów i po prostu samych Europejczyków, a mniej bujania w obłokach. To jest takie podstawowe życzenie. Dzięki, Tak, ja życzę a Polska niech pokaże, wszystkim... że prezydencja jest po coś i że prezydencja ma sens i że jest w stanie naprawdę wskazywać słuszne kierunki dla Unii. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, żeby Polska... Znaczy, po pierwsze, ja życzę Europie więcej wspólnego rynku, bo to jest ta rzecz, która najbardziej napędza gospodarkę i nasz dobrobyt, a na końcu też i bezpieczeństwo, bo będziemy mieć środki na to, żeby łożyć na bezpieczeństwo i żeby Polska mogła odegrać większą rolę, której nie odgrywała przez 30 lat, bo znaczy nie byliśmy w Unii przez 30 lat, ale mówię od powstania, w Europie nie odgrywaliśmy takiej roli, a w Unii, no bo byliśmy słabszym graczem. Teraz jesteśmy silniejszym. Niezależnie od tego, co sądzimy o obecnym rządzie, Donald Tusk ma szansę odgrać większą rolę, co jest w interesie całej Polski, niezależnie czy się z nim zgadzamy, czy nie. Bardzo wam, koledzy, dziękuję i wam życzę konkretów, konkretnych sukcesów, powodzenia w waszych dziełach, które robicie i wielu dobrych rozmów tutaj i gdzie indziej. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo i Dzięki wzajemnie. wielkie. Do zobaczenia. Dzięki. Ja dziękuję państwu. Marcin Gierżak powiedział, że ma nadzieję, że nie powstaną, że nie wybuchną niepotrzebne burza w komentarzach. Ja namawiam was do burzy w komentarzach. Mówmy, piszcie jak najwięcej. Ciekaw jestem waszych opinii na temat tego, w jakim stanie jest dzisiaj Europa i jaka może być w 2025 roku. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.